Szukaj. Dobry piesek. Daszbur, koledzy i koleżanki, witam w kolejnym odcinku. W piękne majowe popołudnie. Dewizowcy wyjechali, pora żebyśmy zaczęli polować, wykonywać plan, selekcjonować te nasze piękne koziołki. Dwa pierwsze już myśliwi od nas z koła strzelili, więc fajnie, wchodzimy w ten maj, jakby to powiedzieć, dosyć intensywnie, bo ten plan nie jest znowu aż taki duży. Większość pewnie go wykonamy w maju, potem dopiero wiadomo na rui, jak to wszystko teraz podrośnie, to już nie będzie tak łatwo. Mamy godzinę już prawie 19, więc bardzo szybkie przywitanie i ruszamy w teren. Wujek jest ze mną, Jacek się już przebiera, a jesteśmy po szacowaniu szkód, dlatego mamy takie trochę opóźnienie. Mieliśmy zgłoszoną szkodę na kukurydzy, 4 pola tak naprawdę od jednego rolnika. Przyjechał profesjonalista od szacowania szkód. Razem się przeszliśmy, zeszło nam ładnych parę godzin, bo chyba od 15 mamy prawie 19, 16, no prawie, no jeszcze pisaliśmy, więc jakieś 3,5 godziny. Też się przeleciałem dronem, zobaczyliśmy co i jak. Mała szkoda, przynajmniej naszym zdaniem, no i zdaniem też profesjonalisty, który szacował jakby z imienia rolnika. Na razie to jest wstępna szkoda, nie ma jeszcze konkretnie oszacowanej, dopiero jak to wzejdzie, to będziemy dalej szacować, ale jesteśmy dobrej myśli, chyba nie będzie takiej tragedii jak się baliśmy. Mamy jeszcze jednego rolnika w kole, w sensie nie w kole jako myśliwego, tylko na naszym obwodzie ma też bardzo dużo pola, jeszcze z nim będzie się trzeba spotkać, przejść po jego polach, zobaczyć, jeśli u niego też będzie wszystko w porządku, to myślę, że będziemy mogli przynajmniej na te pory roku odetchnąć. Oczywiście mówię o zasiewach, bo jak to wszystko jeszcze wzrośnie, no to dopiero zacznie się praca i pilnowanie już tak naprawdę plonów i przed dzikiem i będzie też trzeba poszyć jelenie, bo też potrafią zrobić bardzo dużo szkody. Także ja już nie przedłużam, ruszamy za tymi kozłami, mamy kilka opatrzonych, jak chodziliśmy z dewizowcami, to widzieliśmy kilka fajnych selektów, także zapraszam na odcinek. Maj się budzi nad łąkami, mgła się ściele aż po las. Ptaki grają między wierzbami, jakby znały dawny czas. Na ramieniu stary sztucer, w dłoniach lornetkowy świat. Idę wolno polną drogą, gdzie rzepaku żółty kwiat. Pies gdzieś cicho trzyma tropy, wiatr mi niesie zapach pól. Słońce wstaje ponad rowem, a ja znikam z miejskich ról. Majowe kozły, majowy świt, żółty rzepak, serca rytm. Majowe kozły, cisza i las, w tej przyrodzie znika czas. Majowe kozły, majowy świt, krok za krokiem oddech rytm. Majowe kozły, woła mnie świat, tam gdzie człowiek z ziemią brat. Nie ma pośpiechu na podchodzie, każdy szelest ma swój sens. Tu się patrzy. Ten z tyłu to kozioł, tak? Mhm. Dostał. Trochę zerwałem, ale on dostał. Idzie. No miękkie musi dostać. Idzie jeszcze.
jeszcze. Albo wszedł w dołek, albo się tak delikatnie położył. No i tak jak widzieliście, mieliśmy strzał. Kozioł ewidentnie dostał, staruszek. Ale nie padł w ogniu. Odszedł kawałek. I wydaje nam się, że zgasł jakieś 50 metrów dalej. Ale zobaczymy. Idziemy teraz na miejsce ze strzału. Bo możliwe, że nam po prostu gdzieś zniknął w trawach. Ale jesteśmy dobrej myśli. Jak nie, to Linda jest z nami. On. Był! Wszedł do rowu. Nie widzę. Leżą tam. Ten tylko gorący. Dobra, dajmy mu czas. Ale okej, nie odszedł daleko. Co? Przed chwilą wstała, teraz nie wstanie? No nie wiadomo, już tam. Ale bo mógł nas poczuć, bo ja tu jest z jego strony. Mhm. Ja bym podszedł trochę, wiesz. Gdyby jak już stał, to by to był pewny strzał. Wiesz? Nawet Dobrze, strzał. dobrze. Podchodzimy, żeby był pewny strzał. Jeśli brugacz się podniósł. Wstaje. Pudło. Tak, położył się za drzewem. Leży? Las za drzewo. Co? Las za drzewko. Ale stoi? Nie. Jak ty spudłowałeś tak Nie, blisko? kręcił się to i czułem jak wciągam się. To jest w ostatniej chwili. Las za drzewko i nie wylazł. Tam jest rów, nie? Hmm. Nie na wprost, musimy iść do rowu, żeby lepiej widzieć go. Nam drzewko zasłania teraz. Patrz, tu leżał. Jest farba. Mhm. Mhm. Wiesz, mógł pójść rowem. Widać go, widzisz? Tak, jak puszkę. Nie parostki. Z prawej strony przesuń się 2 metry, lepiej go widać. Synu. Patrz. Był! Był! Kurde, nie dam rady. Nerwy. I wszedł w trawę, tak? Wyłazi. Idę, ale no to tyłem. Położył się. Tak. Jest. Chyba tak. O nie. Widać parostki. Tak. To nie są parostki tutaj. No. Ale farbi. No wiem. Jest jeszcze? Mhm.
dupą do nas, ale jest. I już nie ma. O Jezus. Co się stanęło się? Wstyd i hańba. A tam wstyd, no. Nie mylą się ci, co nic nie robią. Ty się nie pomyliłeś za pierwszym razem. Na pewno dostał, widzieliśmy, zaznaczył strzał. Na miękki raz. Trochę zerwałem. Nie wiem, czy będzie to widać. Trochę Ja zerwałem. Ty też. Ja zerwałem nagrywanie. Ja ściągnąłem. Się, no, wystraszyłem. No co, koziołek przeszedł trochę. Położył się, zaległ. Potem się podniósł. Wszedł nam za drzewko. Potem znowu się podniósł. Nie było. Nie wyszło. Nie wyszło. Emocje wygrały, chociaż Słuchajcie, nie powinny być. no ale wiesz co, no to jest ładny rogacz chyba. Tak No nie młody to. stary Tak, stary tak. rogacz. No i były emocje, nie? Dzików się No strzela byłem. więcej, więc jesteś bardziej opanowany. Wyrwałby się, że na dziką emocje, a to nie. No to nie. To jednak samce zwierzyny płowej budzą inne emocje. Podchód w dzień, kawałek zrobiliśmy na nogach, w pięknej aurze tak naprawdę. W znanym miejscu. W znanym miejscu, no, bo to jest, tutaj byliśmy też z dewizowcami. No i nabudowywały się te emocje i no, nie wytrzymałeś po prostu, ale po prostu się może pomyliłeś, No. może cię szturchłem gdzieś, może to moja wina. Tak. Komarów dużo. W każdym razie. Wszedł w trzciny. Nie będziemy już tam za nim wchodzić, bo to jest niepotrzebne. Nie on się podnosić. On się podnosi z rana, jak najwcześniej. Jestem tutaj z psem i zobaczycie sobie, jak po prostu dochodzi się postrzałka, bo to też nie ma co ukrywać. Takie złowiectwo i takie rzeczy też się zdarzają. Tylko ważne, żeby być po prostu odpowiedzialnym myśliwym i nie zostawić go tutaj na pastwę lisów, tylko No nie. przyjechać jak najwcześniej z rana, żeby też jeszcze tusza jak najbardziej się nadawała. To też nie powiedziane, że lisy już się nie zaopiekują, tak? No ale my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby... Nie, bo tak, żeby nie, tak- to dochodzi, tak że nie to było. jest bez sensu. Nawet No nie, no tutaj jest tak mokro. Ja wpadłem, no. Do kolana jestem mokry, a już nawet nie doszliśmy do tej trzciny. No. No. No co będzie się z No. psem ganiał, nic nie zrobimy, nawet nie dostrzelimy, no i pójdzie jeszcze Ona nie gorzej. zdławi go, będzie cały czas oszczekliwać, on będzie się podnosił, aż no ja bym pewnie się zamęczył, no. Może by się zamęczył, ale no, to nie ma co. Nie o to chodzi. No właśnie. A zdławić go nie zdławi pies, Tak. tak. Chyba go zostawię spokojnie. Także widzimy się za kilka godzin o świcie. A my wracamy do auta, no. Koniec polowania na dzisiaj. Mieliśmy zostać na dziki, ale trzeba się wyspać. Chyba, że gdzieś na grochu będą. No tak, zanim wyjedziemy z łowiska, zanim dojdziemy do samochodu, to już się ściemni. Może nam koło auta będą stały, tak? Ale nie, groch chcesz zobaczyć, tak? Jest Groch duża będziemy szkoda. przejeżdżać koło grochu, więc nie tam trzeba zobaczyć. Tak czy tak. No. Na jedno pole już z grochem mamy ugodę, ale na drugie nie mamy. No. No. A też niech widzą, no, że się staramy, bo też nam zależy na tym, żeby tych pieniędzy, no nie płacić im, no. Po prostu. No. Mamy inne plany finansowe w kole. Chcielibyśmy działkę kupić. Może jakby coś fajnego się trafiło, więc te pieniądze trzeba szanować jak najbardziej. No i dobra, nie zamulamy, bo trochę te emocje... No nic, głowa do góry i widzimy się później. Majowy świt, żółty rzepak, serca rytm. Majowe kozły, cisza i las. W tej przyrodzie znika czas. Majowe kozły, majowy świt. Krok za krokiem oddech rytm. Majowe kozły, woła mnie świat. Tam gdzie człowiek z ziemią brat. Wieczór spływa złotym światłem. Cień się kładzie w poprzek dróg. Zachód pali niebo ogniem, jakby sam malował Bóg. Czasem wracam bez trofeum, ale pełen dobrych spraw, bo widziałem cud natury, sarny ślad i taniec traw. Tam problemy dnia codziennego odchodzą jak daleki dym. Bo gdy stoisz
Świat oddycha razem z nim. A gdy los dopisze finał i strzał przerwie majowy sen, jest szacunek, nie przypadek, jest tradycja, honor, cel. Potem czas preparowania, biały łeb i parostków znak. Na ścianie zostaje pamięć o poranku pośród traw. Majowe kozły, majowy świt, żółty rzepak, serca rytm. Majowe kozły, cisza i las, w tej przyrodzie znika czas. Majowe kozły, majowy świt. Cześć, witam ponownie. Z racji tego, że w drugiej części odcinka zobaczycie szukanie postrzałka z użyciem obroży GPS dla psów marki Esig, którą aktualnie testuję, udało się stworzyć kolaborację między mną, dystrybutorem tego urządzenia, a innym kanałem myśliwskim na YouTubie, który na pewno dobrze znacie. Dlatego z tego miejsca, właśnie na tą drugą część, chciałbym Was zaprosić na kanał Kamila z Sudeckiej Ostoi. Oczywiście będzie on też oznaczony na moim kanale, także spokojnie, nie powinniście go przegapić. A dla tych, którzy nie subskrybują kanału, zachęcam, żeby to zrobić. Wtedy nie przegapicie ani tej drugiej części, ani żadnego innego z kolejnych moich materiałów. Dodatkowo, korzystając z sytuacji, chciałbym Wam podziękować za wszystkie dotychczas zostawione subskrypcje, łapki w górę, komentarze. Daje mi to niesamowitego kopa, żeby pracować bardziej nad tym kanałem, żeby inwestować w sprzęt. Dzięki temu mogę nagrywać dla Was lepsze materiały, testować nowe rozwiązania i generalnie rozwijać kanał, co sprawia mi naprawdę sporo przyjemności, a to wszystko dzięki Wam. Dlatego bardzo, bardzo z tego miejsca dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach i oczywiście Dashbur.